Przyszedł list z Niemiec, że ojciec nasz żyje, że jest za Uralem w Swierdłowsku. Nie, przepraszam, Niżny Tagił nazywała się ta miejscowość, gdzie tam był. To był obóz dla jeńców, dla Niemców, tam też byli Węgrzy z różnych narodowości, ale to był tak, no, to były obozy pracy po prostu. No i wiadomość przyszła z Niemiec, bo któryś tam z tych Niemców napisał do swojej rodziny i mój ojciec prosił, żeby dali znać, że żyje. No więc dowiedzieliśmy się, że żyje, że jest w Rosji. No i w listopadzie 1947 roku okazało się, że zwolnili tam tych więźniów. No i przyjechał do Nowego Miasta, w ogóle nie wiedział, jak nas odszukać, no ale sobie pomyślał, że w Nowym Mieście to będą wiedzieli. No i w ten sposób wrócił do nas. No wiadomo, wyglądał strasznie. Pamiętam, że przyjechałyśmy z moją siostrą. Był chudy, no w ogóle zmieniony. W jakichś takich ubraniu przyjechał okropnym, który tam w Brześciu nad Bugiem, gdzie był ten punkt taki, gdzie wracali, dostał jakieś zunry, tam ubranie. Oczywiście zaraz znalazł się w Rawie Mazowieckiej w szpitalu, ponieważ był zagrożony gruźlicą. Tam znajomi lekarze otoczyli go opieką. Po powrocie z tej Rosji był takim odmienionym człowiekiem. Przede wszystkim nie lubił opowiadać o tych znaczy trochę mówił. Mówił na przykład, jakich tam właśnie wieźli w tym transporcie, jaka to była straszna zima, jak część z nich już zdążyła po drodze po prostu umrzeć, nie dojechać tam na ten Ural, za Ural. Ale też był zauroczony tą przyrodą. Mówił, że takie piękne tamte góry, że ten Ural taki inny zupełnie niż te nasze góry, że to był taki obóz tych więźniów, tych jeńców, których tam przywieźli, nawet poprzebierali w niemieckie mundury, żeby ta okoliczna ludność myślała, że to są ci Germańcy znienawidzeni. Ale przecież tam były różne narodowości. Na przykład właśnie mieli tam Węgrów, którzy orkiestrę założyli. Mój ojciec opowiadał na przykład, no początkowo pracowali przy wyrębie lasów, ale ponieważ i później pracował w kopalni, byli tam nawet muzułmanie. Ja nie wiem, co tam ci muzułmanie, ale też w tej kopalni pracowali. Mieli tam nawet kiedyś wypadek, jeden z tych muzułmanów. Ojciec mu tam udzielił pierwszej pomocy, tak jak mówię, zawsze był taki uzdolniony medycznie, czy jak, no w każdym razie nogi mu tam w łupki unieruchomił i tak dalej, bo ci tam Sowieci, którzy dozorowali się, w ogóle nie przejmowali tym tam wypadek, no to najwyżej jednego nie będzie. Także ci muzułmanie, później kiedy ojciec właśnie miał wypadek w tej kopalni, to również służyli mu pomocą i wyciągnęli go tam spod jakiejś z tych zasypanej ziemi. No ale ponieważ, tak jak mówiłam, ojciec znał doskonale język rosyjski, więc później zatrudnili go w takiej przychodni jakiejś tam lekarskiej w tym obozie i tam prowadził kartotekę i mówił, że ta kartoteka to w ogóle była na jakichś deseczkach w ogóle te prowadzone, nawet papieru tam nawet nie mieli, żeby tą kartotekę jakąś założyć. No więc tak jak mówię, wrócił taki właśnie no zniszczony tymi kilkoma latami tam w tej kopalni, tej ciężkiej fizycznej pracy. No i później poszukiwał pracy i zaczął pracować w zarządzie aptek, gdzie pracował do swojej emerytury. No i później też takie właśnie PRL-owskie podejście w ogóle do tych ludzi, że kiedy musiał udokumentować swoje lata pracy, no więc udokumentował tam częściowo właśnie tą pracą przed wojną jeszcze w banku. Później się nazywało, oczywiście nie można było powiedzieć, że się miało majątek, trzeba było takie rzeczy ukrywać. No ja na studiach też się nie przyznawałam przecież do tego, że tam jestem jakąś córką byłych obszarników tak zwanych. Ale ojciec po prostu mówił, że administrował jakimś tam majątkiem. No więc na to oczywiście nie miał żadnych dokumentów, no i później brakowało mu tam tych kilku lat
I napisał pismo do ZUS-u, że pracował w obozie w Związku Radzieckim. No, a na to dostał odpowiedź, zresztą też mam to pismo, że nie było obozów pracy w Związku Radzieckim dla Polaków, więc nie mogą uznać tych paru lat do emerytury. Także miał tą emeryturę oczywiście przyznaną, ale dosyć taką niską, ponieważ mu tych kilku lat pracowałam. Także jeszcze zatrudniał się dalej na pół etatu właśnie w tym zarządzie aptek. Także do swojej śmierci po prostu jeszcze pracował na pół etatu.